Czy wartość nieruchomości jest solidna jak wartość złota, czy może ulotna jak lodów na patyku w upalny dzień? Czy nieruchomości mogą jednocześnie spadać i nabierać na wartości? A mogą i ten paradoks pokażę wam właśnie w tym filmie. Zaczynamy właśnie teraz. Czym w ogóle jest nieruchomość z punktu widzenia ekonomii? Nieruchomość dla jednych to tylko i wyłącznie bezpieczna przystań, azyl, miejsce odpoczynku, miejsce dla rodziny do wychowania dzieci. Inni z kolei zapytanie o nieruchomości odpowiedzą: to super inwestycja i dobrze by było ich mieć co najmniej za 20. Oczywiście wszystkie na kredyt, nie wydając ani złotówki, a już w ogóle optymalnie w wieku 20 lat, albo jeszcze lepiej, zanim skończysz 20 lat. Znacie takie historie z YouTube'a, no nie? No to teraz ten film lajkują wszyscy 20-letni milionerzy. Zobaczymy, ilu was tam jest. No a my zastanowimy się, która z tych grup, które spojrzenie na nieruchomości jest bardziej prawdziwe. No niektórzy w nieruchomościach chcieliby widzieć tylko i wyłącznie towar handlowy, czyli coś przeznaczone do handlu, nieprzetworzone, równoważne z innymi towarami tego samego typu, coś na co nie ma wpływu marka czy producent tego towaru, coś czym można spekulować, coś właśnie co porównalibyśmy do surowca czy właśnie do złota. Ta grupa, która postrzega nieruchomości jako inwestycje, stawia nieruchomości w tym samym szeregu właśnie co złoto, srebro, ropę, kawę, zboża. Na takim rynku towarów handlowych, surowców, giełd towarowych, no to najważniejszą rolę pełnią prawa makroekonomiczne, czyste prawo popytu i podaży. Czy nieruchomości pasują do takiej definicji? Jedna część nieruchomości, no to jest grunt, działka i to właśnie tam możemy szukać naszego złota. Złoto zakopane w tej kupie piachu, którą możemy ogrodzić i nazywać naszą własnością. To właśnie grunt, to właśnie działki są tymi towarami podobnymi do złota. Mamy ich w ograniczonej ilości, jak najbardziej są zamienne z innymi działkami, towarami tego samego typu. Można nimi oczywiście spekulować, no i co jest najważniejsze, zazwyczaj ich wartość rośnie właśnie dlatego, że jest ich mało w pożądanych lokalizacjach. Właśnie dlatego ludzie pragną gruntów i działek tak samo jak pragną złota, bo to właśnie one są w stanie zachować wartość pieniądza w czasie, no a także urosnąć, no bo właśnie działają te prawa popytu i podaży. Wystarczy sobie pomyśleć, co dzieje się w popularnych lokalizacjach, w centrach miast. No oczywiście ceny idą w górę, zaczyna się spekulacja. Teraz kliknij przycisk z łapką w górę, zanim przejdziemy do drugiej natury rynku nieruchomości. Podoba ci się to, co oglądasz? Równa się lajkujesz. To pomaga rozwijać kanały ich twórcom, dlatego niech ci to wejdzie w nawyk. Sprzedajesz mieszkanie? Ściągnij sobie ode mnie zupełnie za darmo checklistę dokumentów, które ci się przydadzą do sprzedaży. Kliknij tutaj w prawym górnym rogu. A jaka jest ta druga natura nieruchomości? No bo ona już jest diametralnie inna niż tego towaru handlowego, niż tego surowca. Ta druga natura to natura dobra konsumpcyjnego, czyli wysoko przetworzonego dobra, które służy spełnianiu jakichś potrzeb konsumenta, które służy temu, żeby ludzie tych dóbr używali albo wręcz zużywali do końca. Dobra konsumpcyjne przecież nie stanowią dobrej inwestycji. Najbardziej jaskrawy przykład, czyli lody na patyku. Zobaczcie, jak szybko one tracą na wartości. Kapitał zainwestowany w lody na patyku dosłownie topnieje w oczach. Ten sam proces utraty wartości dóbr konsumpcyjnych dotyczy na przykład samochodów. No to już bliższy przykład nieruchomościom, no bo ta utrata jest o wiele wolniejsza. Ten proces dotyczy każdego wysoko przetworzonego, skomplikowanego, zaprojektowanego, wytworzonego ręką człowieka produktu, a do takich należy przecież sam budynek. I już same mury przecież są wysoko
przetworzonym wytworem przemysłu, techniki czy projektu ludzkich rąk. I chociaż oczywiście najbardziej trwałe z całej tej konstrukcji budynku, to także one w końcu rozsypią się, zepsują się w pył. Budynki, tak samo jak samochody czy jakiekolwiek inne skomplikowane dobra konsumpcyjne, psują się, starzeją się, wychodzą z mody, wymagają remontów i nakładów na utrzymanie. No i właśnie ten drugi aspekt, ta druga natura nieruchomości jako dobra konsumpcyjnego jest wyjątkowo niedoceniana. Utrata wartości nieruchomości jako dobra konsumpcyjnego jest z nawiązką kompensowana przez wzrost wartości gruntu i działki. Przez to można zapomnieć o drugiej naturze, a taki błąd może się zemścić. No bo właśnie, zastanówcie się, co się wydarzy, jeżeli sytuacja makroekonomiczna się zmieni. Druga natura rynku nieruchomości się zemści i weźmie górę. Bądź mądrzejszy i nie daj się zaskoczyć. Naucz się przewidywać ceny nieruchomości z wyprzedzeniem. Obejrzyj film, ten, który teraz pokazuję paluchem. Tam znajdziesz jeszcze więcej tego złota.